freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z dowódców, który chcąc nie chcąc z jednej strony chyba wraca jakby tak do gry, zresztą po KVK ostatnich można to śmiało stwierdzić, że raczej tak. No i też to jest dowódca, który robi takie malutkie, jakby tak powiedzieć, zamieszanie w ostatnim czasie w Kiwiki. Przede wszystkim w tej Kiwiki, gdzie mamy artefakty. I chciałem wam dzisiaj jakby tak przegadać z wami temat Attyli, bo jak dobrze wiecie, Attila w ostatnim czasie no troszeczkę wrócił do mety, a przede wszystkim wrócił do mety rally. Już nie mówię o opcji, której wrócił, nie mówię już o tej sytuacji, gdzie wraca też w postaci garnizonu. Na jakiej zasadzie ten Attila wraca do gry? Słuchajcie, no Attila od jakiegoś czasu przed tym, zanim wyszły artefakty, już nie był aż tak bardzo użyteczny na KVK. Czasem gdzieś go tam jeszcze na rally można było zobaczyć mieszany z piechotą lub też z kawalerią, a także mógł być czasem widziany no, na rally na miasta, bo Attila z Tekedą bardzo fajny setup, żeby zrobić rally na dane miasto. Lecz ostatnio on wrócił troszeczkę w innej postaci na Kiwiki. Zacznijmy może od rally. Często, kiedy mamy artefakt, jak już niektórzy nie wiedzą po Tide of War, który nagrywałem, dostajemy artefakt, który nam powoduje to, że możemy na przykład połączyć Attylę z Liu, z Zedeliangiem i w tym momencie oni mają te same atrybuty co kawaleria. I automatycznie robimy z takiego Zedelianka lub też Liu robimy rally. I tu w tym momencie przychodzi taka sytuacja, gdzie Attila zaczyna być metą rally. I tak zaczyna być metą rally. I bardzo często były widziane rally w postaci Attila Zedeliang, Attila Nevski, Attila Liu. I chyba ten Attila Liu był najlepszym takim rozwiązaniem. Jego talenty, tak tutaj widzicie, on nie dostał jakichś tam boostów, jakichś zmian. Tak, to nie jest jakiś dowódca, który naprawdę miałby robić nie wiadomo co, ale te wszystkie buffy, te perki, które on dostaje, naprawdę robią taką robotę na rally, a także i na garnizonie, że to naprawdę ja w ostatnim czasie zacząłem go tak sobie pomalutku tworzyć, bo mówię w sumie jak robię rally, będę grał jakieś kiwiki, gdzie będzie te artefakty, a teraz już coraz więcej bo takich kiwiki będzie się pojawiać, bo już w sumie mamy 3. Chociaż jeszcze ten nowy, nie wiem jak dokładnie działa tu kwestia rally, ale jest jakby tak powiedzieć, no troszeczkę zabawy z tym. No to powiem wam, że w tym momencie to nie wygląda tragicznie, to wygląda naprawdę dobrze. Jeżeli ktoś ma Attylę na full, lubi robić rally i też ma giry do tego, to naprawdę to warto mieć go na fullu, naprawdę. To jest ktoś, kto naprawdę w ostatnim okresie zrobił dużo zamieszania, jeżeli chodzi o kiwiki, a do tego jeszcze dochodzi nam muzeum, gdzie on daje 5% redukcji od skill damage i tam chyba zwiększa nam defense rally chyba 5%, jak dobrze pamiętam. Więc to jest kolejny jego buff w tym momencie, tym bardziej, że muzeum działa na Kiwiki, no i w tym momencie jest artefaktem, to dla mnie on jest boostowany w tym, jeżeli chodzi pod tym względem, więc ci starzy, niektórzy dowódcy zaczynają wracać do gry. Więc te rally, które wam wymieniłem, jest tam naprawdę ciekawe. Zresztą Attylę tutaj spokojnie rzucamy oczywiście z gierem kawalerii, tym tutaj ściśniemy, no ale też Attylę spokojnie można umieścić z Gorgo, tylko w tym momencie, jak dobrze pamiętam, to widziałem Attylę jako chyba Gorgo Attila albo ta Gorgo Attila i Attila Gorgo też było grane i w tym momencie taki garnizon, no, panie i panowie, to też się sprawdza. Pewnie widzieliście u Hisagula, przepraszam, Hitzkula, jak zawsze przekręcam. Widzieliście filmiki, jak on tu bardzo tak wychwalał i no gość miał dużo racji, bo to robi zarąbiste kapeki i to jest czasem no, rally nie do zdarcia. Znaczy rally garnizon nie do zdarcia. Rally Attyli na przykład z Zedeliangiem, jak widziałem, no boli, bardzo boli. O Liu to już w ogóle boli.
Ale no to zaczyna być coś, co naprawdę, no z jednej strony mi się zaczyna podobać, bo starzy dowódcy są boostowani i ta opcja muzeum też zaczyna być wykorzystywana. Tylko teraz tak, no żeby mieć dużo tych punkcików z muzeum, tutaj chyba muzeum, jak dobrze pamiętam, jeszcze nie zostało w grze zaktualizowane, chociaż chyba powinno być. O, już bym sobie przestawił moje te wszystkie zabawki. Czekajcie. Coś odklikuję. O. Muzeum, tak, muzeum się nie zostało zaktualizowane, ale jak już widzicie filmik, gdzie nagrywałem o muzeum, tu atelier jeszcze nie ma, ale atelier jak się pojawi, no to będzie miał tu jeden kamyk do odblokowania, ale to, że odblokować będzie niestety potrzebowało chyba 2200 tych mon reliktowych, więc to też trzeba trochę uzbierać, żeby móc to odblokować, ale oprócz niego też tam inni dowódcy wracają do gry. Ale to sobie omówimy w oddzielnym filmiku. Dzisiaj po prostu się skupmy typowo na Atylii. Atyla, rally i garnizon zaczyna być w soku grywalna i to na kewiki z artefaktami, czyli tak jak mamy Tide of War, czyli ogień wojny, tak jak mamy Storm of Stratagems, tak dobrze powiedziałem, to jest burza manewrów. I ten nowy Circles, oj nie pamiętam teraz jak to się nazywa, bo to jeszcze to kewiki jest nowe, tak się naprawdę nie interesowałem, ale zaraz zobaczymy sobie tutaj na ściągawkę. Sekundka. Ten nowy, niezwyciężony sojusz. Tak, no i tutaj z tym jakby tak powiedzieć już nowym, na te nowe kiewiki i z tym artefaktem pytanie, czy on też będzie tak grywalny. Jeżeli tak, nie powiem, jest naprawdę wtedy opłacalne go robienie i inwestowanie, może nie złotych główek, bo ci, którzy robią rally i wiadomo inwestują w tą grę, no to wiadomo, że pójdą bardziej w zakup tego pakietu Ateli. Więc w tym momencie po prostu można sobie go rozwijać poprzez to, nie trzeba wywalać złotych główek na to. Niektórzy pójdą złote główki, niektórzy wykorzystują to z MG, bo na przykład kawaleria w tym momencie dostaje Eleonora z MG, która nie wydaje się, żeby była jakoś grywalna, więc Eleonora pewnie pójdzie z kawalerii na jakby tak tor poboczny i w tym momencie jak pójdzie na tor poboczny, to ona sobie będzie mogła jakby tak powiedzieć, na spokojnie tam coś tam pogrywać, chyba że jakieś masterpiece'y gracze zrobią po prostu z tego naprawdę dobrą robotę. No ale wtedy będziesz można to wiadomo, albo sobie kończyć dziśkę, albo robić sobie tyle dalej z kawalerii, z MG, bo ja tam nie widzę nic innego do robienia. Więc no fajnie, że coś się dzieje, fajnie, że to ci dowódcy są jakby tak odnawiani. I co mnie wszystkim też cieszy, to że Attila jest nie tylko grywalny, wiadomo, na porty, na przełęcze, flagi, ale także na zamki też spokojnie można go puszczać, tak jak wcześniej z Tekodą. Tak samo teraz można go dalej na tym poziomie puszczać i go rozwijać. Wiadomo, Tekeda troszeczkę inny pułap, nie? Też dostaje tam buffa z muzeum. Ciekawe jak na nim się odbije ten buff. Może to jednak Attila Tekeda będzie lepszy do rally miast poniżej 100 milionów siły. Zobaczymy, no ten Tekeda też po tych buffach będzie wyglądał troszeczkę lepiej niż wygląda teraz. Ale i tak dla mnie z tego mauzoleum to w tym momencie no jest parę takich fajnych dowódców, którzy dostają takiego boosta i naprawdę to wygląda nieźle. Naprawdę wygląda nieźle. Attila jest właśnie jeden z tych dowódców, który uważam, że no dla niego to będzie duży buff. Tak samo w sumie mogę powiedzieć Offen, jak już troszeczkę rozmawiamy o tym, że Aleksander Charles Martel też uważam, że i może Pyrrhus też uważam, że ich te buffy nowe czy też dołączenie, tak Attila dołącza do muzeum, naprawdę zrobią robotę, nie? Naprawdę zrobi to różnicę, nie? Aleksander z Liu teraz był grywalny, a co dopiero po tym buffie z muzeum też będzie też swoje tam mam nadzieję, że odbije, bo mam nadzieję, że to muzeum będzie naprawdę się coraz lepiej rozwijało, nie? Więc no słuchajcie, tak to wygląda ode mnie, jeżeli chodzi o to. Nie będę ukrywał, że dużo
tutaj też wszystko rozgrywa na Kiewiki, bo jeżeli to jest Kiewiki bez artefaktu, no to ten Attila już tak nie widziałem, żeby był tak bardzo grywalny, robimy Attylę i w ogóle. Wiadomo, wtedy Nevski z Justynianem w kawalerii robi moim zdaniem lepszą robotę. No ale jak będzie przyszłościowo, zobaczymy. Naprawdę. Nie chcę wyrokować, ale mam nadzieję, że to będzie wyglądało naprawdę do przodu i ten nasz Attila troszeczkę wróci do łask. Więc no teraz będziemy nagrywać takie małe, jakby tak powiedzieć, update'y różnych dowódców. Czy warto ich robić, czy nie warto. Ja uważam w tym momencie na podsumowaniu tego dowódcy, jak tak kończymy, że warto go zrobić, jeżeli jesteś rally liderem i też tam używasz troszkę pieniążków na Kiewiki, technologię, żeby być konkurencyjny przy tym rally oczywiście, więc wtedy jeżeli ktoś nie ma, no to tego Attylę warto troszeczkę zainwestować, bo no coraz więcej królestw lubi grać nowe Kiewiki, na których jednak te artefakty no, odciskają swoje piętno. No i to też widać na kapę. Więc tyle dzisiaj ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że tutaj się pojawiacie, linkujecie mój kanał, subskrybujecie, że rozwijamy go pomalutku do przodu, to naprawdę fajnie się rozwija. Dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej!